Witajcie kochani, mam na imię Aneta i miło mi Was widzieć na moim kanale Butik Diet. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zalecenia żywieniowe przy bólach głowy, również migrenowych. Bóle głowy mają różne podłoże, istotna jest zatem konsultacja lekarska, np. neurologa, ortopedy czy dobrego fizjoterapeuty, aby znaleźć ich przyczynę. Jeśli jednak leki nie działają, można spróbować ze zmianą diety i stosowaniem ziół. Może właśnie to pomoże. Warto spróbować i obserwować swój organizm. Zaczynamy. Typy bólów głowy. Wyróżniamy m.in. bóle napięciowe związane z napięciem mięśni, ramion, szyi. Bóle ciśnieniowe jest to tępy ból w skroniach związany ze stresem albo ciężkim dniu w pracy. Bóle zatokowe związane z zapaleniem zatok często też obejmują zęby. Bóle migrenowe wynikają ze zwężenia tętnic mózgu i naczyń przyległych. Często towarzyszy przy migrenie światłowstręt, wymioty, nudności. Ból ten może trwać nawet kilka dni. Migrenę może wywołać również stres, niewłaściwa dieta, właśnie zmiany hormonalne w organizmie, hałas lub jasne światło. Może występować w każdym wieku, a więc zastanówmy się, jakie są czynniki w diecie, które mogą nasilić lub wywołać ból głowy, na przykład migrenowy. Czynnikami takimi są po pierwsze brak regularności posiłków, a co najważniejsze brak śniadań, bowiem spadki glukozy lub jej wahania mogą wywołać właśnie ból głowy, czyli jedz regularnie co 3,5–4 godziny. Słabe nawodnienie organizmu, niedobór płynów to również jeden z czynników wywołujący ból głowy. Najlepiej zatem pić wodę. Pita woda powinna być w ilości 1,5 litra dziennie. Może być z cytryną, jeśli wolisz, lub z plasterkiem innego owocu. Jeśli masz problemy z regularnością picia wody, zapisuj sobie, ile wypiłeś, bądź zainstaluj aplikację w telefonie, która Ci o tym przypomni. Spożywanie czerwonego wina. Wino zawiera związki fenolowe, które mogą być właśnie przyczyną bólu głowy. Obserwuj, czy po czerwonym winie boli Cię głowa. Nawet niewielkie ilości mogą sprowokować ból głowy, zwłaszcza migrenowe. Spożywanie nadmiaru kofeiny, napojów energetyzujących czy mocnej herbaty. Choć niektóre źródła donoszą, iż właśnie pominięcie małej czarnej, jeżeli jesteśmy niskociśnieniowcem, może spowodować ból głowy, to picie maksymalnie 2 kaw dziennie jest dopuszczalne, ale większe ilości mogą powodować rozdrażnienie, nadmierne pobudzenie i ból głowy. Spożywanie produktów, które w znaczny sposób zmieniają średnicę naczyń krwionośnych. Są to czekolada, dojrzałe sery żółte, słodziki, czerwone mięso. Produkty te zawierają aminokwas tyraminę, która powoduje szybki wzrost ciśnienia. Spożywanie produktów bogatych w glutaminian sodu. Często są to gotowe produkty. Czasami bóle głowy mogą być również powiązane ze spożywaniem produktów mocno alergizujących, takich jak jajka, mleko krowie, pszenica, owoce cytrusowe, orzechy, truskawki, pomidory, drożdże czy soja. A więc obserwuj swój organizm, zapisuj sobie, co jadłeś, czy boli Cię głowa po konkretnym produkcie, bo dzięki temu możesz właśnie wyeliminować dany produkt ze swojej diety. To były punkty zapalne, na które należy zwrócić uwagę w swojej codziennej diecie. Teraz omówię zioła, które mają zbawienny wpływ przy bólach głowy. Zioła są dostępne jako mieszanki do zaparzania, suplementy bądź olejki eteryczne. Stosowanie niektórych ziół nie jest polecane dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Stosowanie ziół nie jest wskazane dla małych dzieci. Polecam następujące zioła dla osób dorosłych, takie jak złocień maruna. Wykazuje korzystne działanie w leczeniu migren. Złocień zawiera partenolidy, które zapobiegają zwężaniu naczyń krwionośnych. Poleca się stosowanie naparu z liści lub suplementacji standaryzowanej z tej rośliny. Ginkgo. Jest to miłożon dwuklapowy, który ma działanie przeciwzapalne, wspomaga przepływ krwi, w tym ukrwienie mózgu. Dostępny jest w postaci kapsułek lub preparatów do picia. Również wpływa na polepszenie pamięci i koncentrację. Mięta.
Mięta pieprzowa w formie naparów lub w formie olejków z mięty, którymi możemy smarować sobie skronie, czoło bądź kark. Rozmaryn. Rozmaryn jest to popularna przyprawa kuchenna. Jest także naturalnym lekarstwem na różnego rodzaju dolegliwości, w tym bólowe. Zawarty w nim diosmetin wzmacnia naczynia krwionośne, delikatnie podnosi ciśnienie i poprawia krążenie krwi, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem cyrkulacji krwi do głowy. Daje to również efekt poprawy pamięci i lepszego skupienia. Jednocześnie likwiduje ból głowy. Kozłek lekarski ma działanie uspokajające. Możemy go stosować w formie kapsułek standaryzowanych lub olejków eterycznych. Męczennica cielista ma działanie uspokajające. Imbir lekarski ma również działanie przeciwzapalne i rozgrzewające. Obecna pora roku jest taką, gdzie tego imbiru korzenia imbira mamy bardzo dużo. Warto również zwrócić uwagę na suplementację witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B6, ponieważ często u osób cierpiących na bóle głowy mogą być niedobory tych witamin. Magnez wspiera prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Jeśli boli Cię głowa i nie jest to ból migrenowy, który często niestety wyłącza z życia, to spróbuj dotlenić organizm, a więc przewietrz pomieszczenie, w którym śpisz, przewietrz pomieszczenie, w którym często przebywasz lub pójdź na krótki spacer, na przykład z psem. Właśnie mi to pomaga, mam 3 psy, więc codziennie spaceruję. Jeśli zauważasz, że bóle głowy wiążą się z bólami karku, szyi, obręczy barkowej, to zwróć również uwagę na pozycję, w której siedzisz przed biurkiem. Jeśli pracujesz w pozycji siedzącej 8-12 godzin, to sprawdź, czy masz prawidłowo ustawiony komputer, ekran monitora, czy nie siedzisz za nisko lub zbyt wysoko względem właśnie tego monitora. Często ta wymuszona pozycja pracy powoduje zmiany w odcinku szyjnym kręgosłupa, a to bóle głowy. Tutaj należałoby wspomnieć o ćwiczeniach dedykowanych w tych dolegliwościach, ćwiczeniach rozluźniających, masażach relaksacyjnych. Dbaj również o higienę snu. Nieprzespana noc może spowodować ból głowy i zmarnować dzień. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że troszkę pomogłam przy bólach głowy. Jeżeli uważasz, że te treści, które dzisiaj usłyszałeś, są ciekawe bądź komuś pomogą, udostępnij proszę ten odcinek. Zapraszam na kolejne na moim kanale Butik Diet. Do zobaczenia.